Więc jesteśmy już w Canonarze. Nareszcie cywilizacja, prysznic, łóżko, fajny pokój. No, jesteśmy tutaj w hotelu. Hotel ma basen, jest nad samym brzegiem rzeki, jakiegoś takiego rozlewiska. Jest sympatycznie, trochę wieje, ale jest ciepło. Chyba wybierzemy się zaraz na jakieś śniadanie. Natomiast wczoraj nie udało się tutaj nic zjeść poza Subwayem, bo wszystko jest czynne do 8, sklepy do 6. Widać, że życie toczy się tu bardzo powoli. Natomiast jesteśmy wdzięczni za tę odrobinę komfortu. Ja jeszcze mam przed sobą 2 dni kampingu, bo sytuacja się trochę nam pozmieniała. Okazuje się, że jak mieliśmy lecieć do Broome z powrotem za 2 dni, po zrobieniu Parku Narodowego Purnululu tutaj w okolicy, ale Christian ma dość kempingowania, ma dość spania pod namiotem, jest to dla niego niewygodne, więc leci dziś do Broome, zmieniliśmy lot, leci do Broome, odbierze kampera i przyjedzie tutaj i spotkamy się tu w poniedziałek, natomiast ja w tym samym czasie zrobię Park Narodowy Purnululu. Oczywiście najpierw muszę wymienić samochód, bo po wymianie jednej opony i spotkaniu z krową on już raczej nie nadaje się na terenowe warunki. No ale na szczęście mam ubezpieczenie. Przy okazji to jest ciekawa sprawa, bo pani przy okienku powiedziała mi, kiedy odbierałem samochód, $7,000 jest pana udział własny, australijskich. Jeżeli chce pan to zmniejszyć do zera, należy dopłacić tyle a tyle. No było to dosyć sporo za to ubezpieczenie. Samochód i tak był drogi, więc się wahałem, ale mówię, dobra, wezmę to. Więc teraz muszę jej wysłać kwiaty, bo po prostu te naprawy by mnie tyle kosztowały. Koło, zderzak, reflektor i jeszcze jakieś odpryski od kamyczków, których na tej drodze jest pełno, na szybie. Więc byłbym naprawdę ostro w dupie, jeśli chodzi o finansowy aspekt sprawy. Dlatego bardzo dziękuję pani Lindzie tutaj za to, że namówiła mnie na ubezpieczenie. Natomiast to, co Christian teraz zrobi, poleci do Broome, to zaoszczędzi nam 1,5 dnia jazdy, więc jest to miłe z jego strony, natomiast oczywiście on też będzie chciał spać bardziej w kamperze niż w namiocie. Więc tu jest takie nasze rozdzielenie się, rozdzielamy się, spotykamy się za 2 dni z powrotem tutaj w tym samym miejscu, mniej więcej na lotnisku w Canonara. Natomiast jak w ogóle poszło nam na Gibb River Road? Myślę, że czas na małe podsumowanie z obu stron, bo jesteśmy wam to winni. So, what did you think of the experience? The good, the bad? Well, one thing that maybe people think it's funny that already drove that road, but one thing that you should know before, there's nothing out there. And in winter now it gets dark at 6, and when it's dark, it's dark. And when you're in your tent or in your car, wherever you sleep, well, have some stuff with you to keep you busy. Beautiful stars. Yeah, the stars are beautiful, definitely. But what do you do until 11 when it's dark? There's not much to walk around there then at that time. Still, and between the different things to do, it might be a long drive. So be prepared to do that. And please, don't drive at night. Cows obviously do not have the highest education and don't know where to go when a car comes. And, well, you don't want to hit a cow with your car. Yeah, So, like we did. exactly. So, yeah, be prepared for that. All right. Apart from that, it's great. You're really far out. And that's an experience I never had like that before. Yeah. It was really like the emptiness of it. It was just a bit overwhelming, but it was also amazing. I like that. Like you can really go and there's nobody for kilometers or miles or whatever. The nature, and it's all yours. The place is all yours. Yeah, definitely a place where you poop in the wood and don't care about visibility. As far as I'm concerned, I really liked, like I said, the emptiness, the nature. The nature was amazing.
but I also like the feeling that you're in part of an adventure, but it's very controlled to me because, of course, the road is rough, but they maintain it, so it's a controlled level of roughness. If you get stuck like I did, and you are out a little bit in the wilderness, there will be car passing, there will be cars coming because it's still a very popular destination. So there's just enough people to keep you feeling safe, I would say, and not that you have to rely on yourself and yourself only. But there's this really good level of wildness and remoteness that, you know, keeps you fascinated by how remote and how immense this country is. I didn't like the dust. The dust is everywhere. Our car is completely red. The clothes, I had some pants that are probably ruined now, and the dust is fucking everywhere. It's in your teeth. It's in your eyes. It's in your nose. It's in the car. It's even in the USB cable, which was all the time in the car. I have no idea how. The dust even gets in your tank. Gross. By the way, that's an experience we already made in Northern Africa. Ah, okay. North Africa. In Morocco. Everywhere where Rommel was. You traveled there? No! Ah. Dust in your tank, ha ha ha, funny. Ah, okay. But like Christian said, be prepared for long hours of driving, be prepared for cows. Well, you can never be prepared for cows, just slow down, slow the fuck down. And and do it. Absolutely. We only spent 4 days there, you can spend many more. There's many beautiful gorges to discover, which we didn't have the time to do. Be prepared for the unexpected. Don't if you check up front on Google Maps how long your trip is and you see it is 8 hours and you think you can make it in a day, no. Plan in 2 hours for something unexpected like your blown tire. Because if that happens, and it can happen on these roads, your whole plan is torn apart. You don't want that to happen, so be a little bit more relaxed. And one thing that Europeans tend to do that when they compare the distance and then the hours on Google Maps in Germany to those in Australia. No, it is different in Australia. It takes longer. And you may think the distance between a town like Broome and Darwin is manageable in some amount of time. No, it takes longer. It's longer. You get tired. It's all the same bush. Oh yeah, very important point. Yeah, the landscape starts tiring you. Yes, it changes, but only gradually, and it goes all straight through the same landscape for all the time. You get tired far more early. Yeah, you get bored, and then there's this dust, and sometimes there's somebody in front of you, and you cannot pass them because there's a cloud of dust following them. Yeah. Well, only Poles can. Yeah, I did it, you know, but I'm not gonna say it on camera. I will. So, you have been warned. But it's an experience in itself, and there's more and more people every year. But still, it's mostly Aussies, not, you know, Asians, French, Dutch, whatever. Germans. Oh, this is Germans, yeah. Oh, even the Polish with their, you know, very bad driving habits. There's only one Polish there. I think that's enough. So, there you go. That's our impression. Na tej drodze, Gibb River Road, nie zawsze jest dobry sygnał. W zasadzie w większości przypadków nie ma dobrego sygnału. W tych miejscach, gdzie my byliśmy, to jest sygnał komórkowy w Mount Barnett Roadhouse, tak naprawdę, i w Drysdale River Station. A, jeszcze podobno jest sygnał, ale innej sieci niż my mieliśmy, w Imingi Roadhouse, który jest przed Mount Barnett około godziny, jadąc od strony Derby. Więc tam jest sygnał. W Imingi podobno jest sygnał sieci Optus. Sieć Optus podobno ma lepsze pokrycie na Gibb River Road, natomiast w Australii Zachodniej, w Kimberley podobno lepsza jest Telstra. Ogólnie na skalę całej Australii mój operator, czyli Telstra, jest podobno najlepszy, jeśli chodzi o pokrycie największej liczby populacji i być może też największego terenu. W każdym razie polecam Wam chip, kartę SIM Telstry albo ewentualnie Optusa, jeśli wybieracie się w odległe rejony.
Obie sieci oferują możliwość eSIM-u, kupna internetu w systemie na kartę na 2 tygodnie, 4 tygodnie. Im więcej się zapłaci, oczywiście tym taniej wychodzi za gigabajt. Ceny nie są jakieś powalające. Ja na przykład kupiłem sobie 70 giga za chyba $60. Często są jakieś promocje, są dolary australijskie oczywiście. Często są jakieś promocje, można dostać bonusowe doładowania i fajne jest to, że karta Telstra na przykład zostaje jeszcze ważna przez 6 miesięcy od ostatniego doładowania. Nie można już wtedy z niej korzystać, ale nie jest dezaktywowany numer, więc można sobie ją doładować. Więc jeżeli jeździcie często do Australii, tak jak ja ostatnio, to ja mam jeszcze kartę starą, którą kupiłem w styczniu. Ona już była nieaktywna, ale po prostu w internecie sam ją doładowałem sobie ją i przyjechałem do Australii i już od razu byłem połączony. Zaleta tego jest taka, że bardzo trudno jest kupić, jeśli nie ma się australijskiego dowodu tożsamości, taką kartę w internecie, bo oni wymagają australijskiego paszportu, weryfikują to przez specjalny system weryfikacji tożsamości i wtedy to jest odrzucane. Natomiast jeśli masz już australijski numer i konto założone internetowo na tym numerze, na Telstrze, to po prostu wchodzisz w aplikację Telstra i robisz przedłuż, doładuj, wtedy już nic nie trzeba pokazywać, nie? A tak, no to jak się człowiek przyleci, nie ma tej karty, to trzeba iść do salonu, w salonie sprawdzą paszport, no to chwilę zajmuje, trzeba znaleźć salon. Tu na przykład w zachodniej Australii, no to najbliższy salon po opuszczeniu zachodniego wybrzeża, chyba po Geraldton, to następny salon dopiero był w takim mieście Karratha, to jest, nie wiem, chyba za 800 km i potem następny chyba w Broome. Tak jak właśnie Christian chciał doładować sobie, kupić sobie kartę SIM, bo nie kupił wcześniej, nie zrobił tego w Perth i potem po prostu już nie miał gdzie. Nie miał gdzie, bo albo nie było czasu, a potem to już po prostu jest 800-900 km i nie ma żadnego salonu. Więc dobrze faktycznie coś takiego raz sobie kupić i potem jak się tu przyjeżdża często, to przedłużać, albo nawet sobie to przedłużyć, o tak, za $5, żeby dalej 6 miesięcy było, jeśli planujecie kolejną podróż troszkę później, bo to też warto, nie, żeby zaoszczędzić czas. Tak to wygląda, jeśli chodzi o sieci komórkowe. Natomiast no, zasięg to jest taki bardzo różny, nie? Czasem się jedzie i jest dobry zasięg, chociaż jest totalne zadupie, być może tam są właśnie jakieś kopalnie czy coś, a czasem po prostu jedziesz, jest inna zadupie i nie ma nic. Przez 2 godziny, 3 godziny nie jesteś w ogóle połączony. No niestety, no to jest taki olbrzymi kraj, że bardzo ciężko chyba byłoby zainstalować te maszty tak wszędzie i pewnie niepotrzebnie też, no bo jeśli tam rzadko kto zagląda w te pustynne rejony, no to inwestycja byłaby bezsensowna. It's not so easy to return a car in Kununurra. O. Tu niestety nikogo nie ma. Trzeba sprawdzić gdzie indziej. No i proszę, samochód już czeka z brudnego w czysty. Więc pani po prostu spotkała się ze mną w drzwiach, dała mi nowe kluczyki, nawet zanim obejrzała samochód już tu czeka na mnie. Także wszystko odbyło się super sprawnie, bez żadnego wypełniania papierów. Dostanę tylko link, gdzie będę musiał coś tam opisać, co się wydarzyło. No i to będzie wszystko. Nowy samochód, nowa przygoda. Tak to wygląda. W zasadzie te samochody to jest taka ilustracja przed i po. This is where we say goodbye for a few days. So use this time very nicely. Take care of yourself, sleep well, get some rest. And when you miss me, you come here. Yeah, I come here anyway, so don't mix it up with missing you when I'm here. Yeah? Okay. That's a good answer. Yeah. Take care, man. You too. Można tu sobie parkować gdzie się chce, nie ma problemu. Terminal jest bardzo malutki, o, to cały terminal. A ja mam teraz samochód. Pani z Thrifty zamieniła mi go bardzo szybko, bez zbędnych problemów, kluczyki w dłoń i jedziemy. Jedziemy do Bungle Bungles, a Christian no leci do Broome. Tego typu znaki
są w Australii bardzo częste. One stoją przy drodze i oznaczają teren, gdzie można się spotkać z kangurami i z krowami przy drodze i na drodze. I to właśnie w takiej kombinacji, co jest trochę śmieszne, że jest zawsze kangur i krowa. Oczywiście kangury są najczęściej takie malutkie, walabie albo jakieś skalistki, jakieś małe stwory, ale krowy są dosyć duże, jak na innych kontynentach i no, spotkanie z krową nie kończy się dobrze. I tutaj oznaczają taki teren, gdzie można się z tymi kangurami spotkać i z krowami. Zabawne jest to, że 33 km dokładnie, potem już nie ma krów i kangurów. Być może krowy i kangury wiedzą, że już dalej na 34 km nie powinno ich być. Ale najczęściej jest 120-130 km, także dużo większy teren. Zastanawiam się, skąd oni wiedzą, ile kilometrów wskazać. No ale jak się widzi taki znak, to zwłaszcza jak się jeździ w nocy, trzeba bardzo uważać. Są tu znaki, żeby uważać na krokodyle, także trzeba uważać na krokodyle. Mam przed sobą jakieś 4 godziny jazdy, 2 po asfalcie i potem zjazd w drogę do Parku Narodowego Purnululu. Nazwa jest śmieszna, co? Purnululu. I potem będę jechał kolejne 1,5 godziny do 2 po tej gorszej drodze, więc tam jest już mniejszy dystans, ale i mniejsza prędkość i dojeżdżam potem do centrum turystycznego. Tam pewnie znajdę jakieś informacje na temat szlaków pieszych, na temat tego, co można tam robić i oczywiście idziemy na wędrówkę. A teraz troszeczkę jazdy. Mam jedną z ostatnich stacji, zanim wjadę na żwirową drogę do Bungle Bungles, gdzie nie będzie już zasięgu ani benzyny. Mają fajny sklep tutaj, wyposażony, dobre jedzenie, kawkę, także myślę, że zaraz strzelę jeszcze kawę, no i napełnię benzynę, bo potem jest jeszcze jedna stacja, ale będzie droższa i lepiej tu napełnić, to już mi starczy na wszystko. Mają taki system, że trzeba tutaj zostawić dowód w środku kasjerowi i on ci otwiera wtedy pompę i można sobie nalewać z dystrybutora benzynki. I zobaczcie, nie przyjmują już żon jako zabezpieczenie płatności za benzynę, bo ludzie odjeżdżali. Co za przykrość. Nie ma pocztówek 3D akurat tutaj, ale poza tym wszystko jest trzeba. To jest taka popularna nazwa na takiego strusia tutaj lokalnego, nazywa się Bushchuk i jest pełno koszulek z nim, jest pełno z nim, parę razy nawet go widzieliśmy, coś w rodzaju emu i widzieliśmy go tutaj parę razy, jak przychodził, biegł obok drogi. Nie wpadł nam pod samochód nigdy, na szczęście. Kupiłem sobie cappuccinko, to będzie ostatnie cappuccino dobre przez następne 2 dni i sausage roll. Słuchajcie, sausage roll zwykle to jest takie ciastko francuskie z kiełbasą w środku, ale tutaj to jest taka kiełbasa, tutaj to jest chyba taka kiełbasa jak w Stanach. Patrzcie, taka jest cała gruba jak taki kotlet. Po prostu to było dosyć drogie, chyba z, nie wiem, z $8 za sztukę, ale jest to wielkie kawał mięcha i to chyba jest cały obiad po prostu, o. No, naprawdę spoko. Jak taka kiełbasa w Stanach na śniadanie. No, zajebista. No to jest ta druga stacja, na której nie wziąłem paliwa za 5 km, ale następna, jak widzicie, 160 km, 167, także to pokazuje, że w Australii naprawdę jak jest benzyna, to trzeba brać, bo nie wiadomo kiedy będzie następna, może być daleko. I takich wariatów na rowerach też się tu czasem spotyka. No, powodzenia.
jeśli się tak zastanawiacie czasem, tak jak ja, o co tu chodzi, jedzie się setki kilometrów przez pustkowia i wiedzie tu ładna droga, to mam dla Was taką informację. To nie jest tak zupełnie zrobione po nic ta droga. Otóż ta droga jest po to, że na przykład tam, gdzie nic nie ma miast, nie ma atrakcji turystycznych, ale jest co? Kopalnie. I takie znaki właśnie tu są przy drodze. Kopalnia. I ponieważ w tych kopalniach są duże pieniądze, Australia żyje minerałami, żyje z minerałów. Grafit, boksyty, złoto, węgiel. Tutaj można mnóstwo kopać i dorobić się dużych fortun na wydobyciu tych minerałów, więc te kopalnie czasem powstają naprawdę na totalnych zadupiach, pustkowiach. W skrajnych przypadkach ludzi, pracowników przywozi się tam samolotami, ale są też zbudowane dobre drogi, jest dobra infrastruktura po to, żeby wydobycie trwało, żeby biznes się kręcił. Z tego między innymi żyje Australia. Olbrzymi teren, cały czas odkrywane są nowe złoża, więc kopalnie. No więc zaczynam przygodę na drodze do Bungle Bungles, do parku Pernalullu. Zobaczymy, jak ta droga będzie się przedstawiać w porównaniu do drogi do Mitchell Falls czy Drysdale River Station. Bo widzę już, że jest mniejsza, węższa i bardziej wyboista od Gibb River Road, ale zobaczymy, jak dalej będzie. Przypuszczam, że jest w dobrym stanie utrzymywana, bo to jest turystyczne miejsce. No ale tutaj na tablicy ostrzegają, że są jakieś strumienie do przejechania i trzeba mieć duży prześwit i napęd na 4 koła. Zobaczymy, na ile to jest prawda. Można się spodziewać też sytuacji, gdzie droga będzie zmyta albo podmyta przez wodę. Mamy teraz porę suchą, zima, więc myślę, że takie coś nie nastąpi, ale woda czasem nawet na Gibb River Road zalewała drogę i trzeba było przejeżdżać przez strumienie rzeki. Więc pewnie tutaj też to będzie. No, może się nie nakurzy tak bardzo. W każdym razie teraz światło nie jest rozbite, więc nie będę się bał, że woda zaleje i uszkodzi żarówki. Słyszycie to? To są te fałdy na drodze. Droga jest dosyć niezła, na razie nie wymaga zazwyczaj wysokiego prześwitu, ani napędu na 4 koła, ale ten wyjazd ze strumienia to były wielkie kamloty i tam faktycznie osobówka by nie dała rady. No, w miarę jazdy droga się staje coraz bardziej miejscami wyboista. Kamloty są, trzeba jechać powoli. Natomiast widać już pierwsze bunglesy, pierwsze kopułkowate wzgórza. Fajnie. Powiem Wam, że pięknie to wygląda.
No i dotarłem. Jest tu jakaś budka, w której jest centrum turystyczne parku. Ale pytanie jest, czy jest jeszcze otwarta. Ktoś tam biegnie, więc może tak. No i co tu jeszcze jest? Jakieś informacje o szlakach. Muszę się czegoś dowiedzieć tutaj stąd. No zajebiście, mają dobrą kawę. No kto by się spodziewał. Czas na poranną kawkę. No już nie taką poranną, ale czas na kawkę. Kawa jest niestety całkiem niedobra. No ale czego się spodziewać po takim automacie. No więc zdążyłem, zamykają dopiero za pół godziny. Mają tutaj zimne napoje, jakieś koszule, jakieś apaszki, pierdółki, pocztówki. No i mają Wi-Fi, co jest bardzo fajne. Natomiast pokazali mi mapę, wszystkie treki, które można tu zrobić i w zasadzie już chyba wiem, na zachód słońca pójdę sobie na taki trek tutaj, który jest niedaleko stąd. Na wschód słońca sobie pójdę rano na inny trek, potem jeszcze sobie zrobię jeszcze inne miejsce, które jest najlepsze w ciągu dnia, w miarę blisko południa. No i wygląda na to, że wszystko mam już tu obczajone na jeden dzień, a drugą noc sobie wyjadę stąd wieczorem, no i sobie będę spał gdzieś po drodze. No nawet mają tutaj toaletę spuszczaną z wodą, to znaczy ze spłuczką na wodę, także jest fajnie. Widać, że to jest naprawdę taki bardzo turystyczny park. Muszę trochę spuścić powietrze. Pani powiedziała na recepcji, że ma być 28-30 PSI, także spuszczamy. Bardzo ładnie tu jest. Są takie piękne góry w tle, idę tam zaraz na zachód słońca. Można tutaj nawet złapać Wi-Fi w centrum dla turystów i jest naprawdę, naprawdę ładnie. Oczywiście piękna pogoda, prawie że gwarantowane tutaj w tym regionie w zimie. Jest słońce, nie jest za gorąco, 24 stopnie, można spokojnie iść na krótki spacer. A widok z tarasu centrum dla odwiedzających jest taki, że powiedziałbym, że całkiem niezły. No jestem na pierwszym punkcie widokowym, powiem wam, przecudnie tu jest. To jest Conglani Lookout. Tu się ogląda zachód słońca. A przypuszczam, że jeszcze się przelecę trochę dronem. Co prawda chyba nie do końca wolno, ale gdzieś sobie pojadę tak wrednie, przy drodze stanę i dyskretnie sobie polatam. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z tym. No i tyle, no po prostu jest to niesamowity widok. Natomiast te kopułki słynne, z których jest park znany, to zobaczę jutro, bo one są najlepsze na wschód słońca. To jest taki drugi lookout, drugi punkt widokowy, który się nazywa The Domes i przy trasie, przy szlaku na Pickaninny Creek. Więc tak wygląda moja sytuacja. Przedłużyłem sobie pobyt, bo miałem być tutaj jedną noc na kempingu, kupiłem sobie drugą noc. Dzięki wspaniałemu Wi-Fi nie było z tym żadnego problemu. Nawet to bardzo odciąża pracę tych pań, które pracują w centrum turystycznym, bo ja się pytam, są jeszcze miejsca na kempingu na jutro? A to pan se sprawdzi w internecie, bo to się w internecie wszystko robi, więc one tam głównie są od tego, żeby wyglądać ładnie, odpowiadać na jakieś pytania, ale jak za dużo pytań, to już się robi tak: yeah mate, tu masz wszystko w broszurce, yeah mate, see how we go mate, yeah, okay mate. No więc, no, tak jak tego, ale widoki są zabójcze, jest nawet toaleta, proszę, na tym. Całkiem spoko. Jest tu już parę kamperów. Ludzie się zebrali na zachód słońca, ale na razie jeszcze nie, ale pewnie się wypełni dużo bardziej, jak już będzie się zbliżać godzina Z. Zdaje się, że tam się gdzieś można po prostu wspiąć na tą górę i stamtąd się ogląda ten zachód słońca. No to w sumie tym lepiej, że mam dron, nie muszę nigdzie chodzić.
Teraz jest 8, ale jak wsiadałem do samochodu, to było 5. A prawdopodobnie wcześniej nawet 4, także było trochę zimno. Ja jestem jeszcze zaspany, jadę na wschód słońca, żeby zobaczyć słynny widok z parku. Te piękne, kopułkowate wzgórza, The Domes. I muszę tam dojechać do punktu widokowego Picanini. Już nie załapię się na sam wschód, bo on następuje za jakieś 2 minuty, ale powinienem być na czas, żeby tam złapać jakiś fajny widok i mieć jeszcze dobre światło. W namiocie troszeczkę zmarzłem nad ranem, musiałem wziąć drugi śpiwór. Na szczęście go miałem, bo Christian zostawił swój. No i teraz jadę, używając z pełną premedytacją samochodowego ogrzewania, żeby złapać ten piękny widok o poranku. Zaczyna wschodzić słońce i powiem wam, że jest kompletne wariactwo. Wzgórza w pięknej czerwieni, krwistej. Trzeba po prostu to zobaczyć. To jest jakiś obłęd kompletny. Bardzo piękne to jest. No i nikogo tu nie ma, bo zatrzymałem się kilometr przed tym oficjalnym punktem widokowym, żeby tu nie było żadnych tłoków ani hałasów. Także jest naprawdę niesamowicie. Powiem wam, jakieś totalne wariactwo tutaj jest. I myślałem, że tu pełno ludzi wstanie na ten wschód słońca, tu 2 samochody na krzyż. Niesamowite, tu jest jakiś jeszcze dalej punkt widokowy, The Domes, ale nie trzeba nawet na niego za bardzo iść, bo po prostu wszystko widać tutaj. No teraz dopiero zaczyna ktoś przyjeżdżać na ten parking, ale nadal on jest dosyć pusty. O, jedzie autobus z turystami właśnie. Także to jest też ciekawe, że dopiero teraz przyjeżdżają. Nikt nie przyjechał na wschód słońca. Nakurzyli mi tu, nakurzyli. O. No i ktoś tam teraz już przyjeżdża powoli. Ja myślałem, że ja tu będę na wschodzie słońca otoczony samochodami, że będzie pełno ludzi, tłok. Turysta na turyście, a tu nie. Piękna relacja z Bungle Bungles i w zasadzie jestem tu, nadal tu na tym poboczu zupełnie sam. Tam na parkingu 300 metrów dalej jest już parę
z samochodów i jest jeden turystyczny autobus. Zaczęły się też loty turystyczne. Wczoraj, o czym nie powiedziałem, na zachodzie słońca skusiło mnie, żeby jeszcze polecieć dronem FPV nad tą zachodnią częścią, nad tą granią, tym pasmem gór, które jest widoczne o zachodzie słońca bardzo ładnie. No i polatałem chwilę, ale ten dron jest bardzo głośny. Stanąłem sobie na poboczu. No, okazało się, że za chwilę pojawił się przy mnie samochód z miłą, sympatyczną dziewczyną w koszulce parku, która powiedziała mi, że no problem, ale tu nie rozumiesz, nie możemy latać dronami, bo są tu piloci, samoloty latają i to jest zakazane, także to jest takie przyjacielskie ostrzeżenie i powinienem wylądować. Ja już w międzyczasie wylądowałem oczywiście, schowałem go za krzakiem, no ale widocznie było go słychać, bo to jest jednak dosyć głośne bydle. Natomiast te samoloty, które tu latają, no to już takiego małego drona, którym teraz rano latałem, mini, DJI Mini, to w zasadzie bardzo łatwo zagłuszają, żeby nie było go słychać, bo już słychać silnik samochodu, słychać teraz już silnik samolotu i nie byłoby już go słychać. No, widok jest no nieziemski, no co tu powiedzieć dużo. Bangles, no wizytówka Australii Zachodniej. W nocy było zimno, tak jak już wspomniałem. Zmarzłem i zacząłem się trząść i okazało się, że było około 3 stopni prawdopodobnie. Założyłem sobie śpiwór drugi i wtedy zaczęło mi być fajnie. To jest puchówka oczywiście, ale widocznie no ja już jestem na tyle zmarzluchem, żeby odczuwać już zimno. Ta puchówka powinna trzymać w komforcie poniżej zera, ale no widać to nie wystarczyło już dla mnie. Założyłem drugi i zacząłem zasypiać i potem słyszałem silniki na zewnątrz i zdałem sobie sprawę, że chyba trzeba jechać na wschód słońca. A wydaje mi się, że to tak jak mówię, spodziewałem się, że to będzie zjawisko masowe, a okazuje się, że tylko kilka osób tutaj było i to w zasadzie ich nie widziałem, tylko widziałem 2 samochody. No pięknie tu jest. Teraz trzeba by się ruszyć i wypić sobie jakąś kawę w Visitor Center, jak ją otworzą. Zjadłem już sobie płatki moje klasyczne na śniadanie, no i się ruszamy dalej. Myślę, że wypadałoby może w ogóle przedstawić to miejsce, w którym ja teraz jestem. To jest miejsce, które jest znane tak potocznie jako Bangles. Ono jest na folderach reklamowych, się właśnie pojawia pod tą nazwą. Te piękne kopułkowe wzgórza w kształcie, mówi się, takich uli pszczelich. Ale one są częścią Parku Narodowego Purnululu. I ta śmieszna nazwa trochę pochodzi z języka ludów Giyu, zamieszkujących ten teren. I Purnululu oznacza najprawdopodobniej ścierające piaski. Więc to jest bardzo suchy teren. Erozja, wiatr, piasek spowodowały kształtowanie tych wspaniałych formacji miliony lat temu, więc stąd ta nazwa. Natomiast ten park jest relatywnie nowym parkiem. On został odkryty przez białych, oczywiście dopiero w 80-tych latach. Aborygeni znali go oczywiście dużo wcześniej i został rozpropagowany dosyć szybko ze względu na bardzo piękne i przemawiające do wyobraźni kształty tych gór. Można było od 2003 roku już znaleźć ten park na liście dziedzictwa światowego UNESCO. No i właśnie takim najbardziej fotografowanym punktem są te Bangles, czyli te wzgórza tutaj za mną. A od czego pochodzi Bangles? No, są różne teorie. To jest słowo angielskie. Mówi się, że być może jest to jakieś zniekształcenie słowa Purnululu. Trudno mi w to uwierzyć. Inna teoria jest taka, że to pochodzi od tych traw, które tutaj macie. O, to są takie trawy, które rosną konkretnie w tym rejonie. I one się nazywają bundle, czyli wiązka. Więc to jest druga teoria. Jest jeszcze jedna teoria, taka bardziej humorystyczna, że jakiś człowiek szukał tutaj złóż soli i nie udało mu się, więc nazwał to wzgórze Bangle. Bangle to po angielsku jest spaprać coś, spieprzyć robotę, więc no robota się nie udała, sól nie została znaleziona, więc no co, Bangle. He bungled the job, więc jest Bangles. To takie śmieszna nazwa, ale tak to funkcjonuje.
Teraz tutaj jestem pod czymś, co się nazywa Elephant Rock, czyli skała słoń. Tam za mną. Ale jest tak słońce świeci tutaj, że nie wiem, czy widać. To jest taka skała, gdzie przy pewnej dozie dobrej woli można stwierdzić, że jest tam trąba słonia, oko słonia, no i może reszta słonia też się tam znajdzie. Gdzieś tam. W każdym razie tak naprawdę są tutaj dwa słonie. O, jeśli się przyjrzycie. Dwa słonie. No ja teraz też to widzę. No także tak, no chwilowy lot dronem i lecimy dalej. Teraz już zupełnie na luzie idę zwiedzić taką inną atrakcję, która się nazywa Cathedral Gorge, czyli wąwóz katedra. Jest jakaś wielka jaskinia z jakąś wielką dziurą w suficie. Bardzo to chwalą, więc pójdę to zobaczyć, może tam nie będzie jeszcze dużo ludzi. No jeśli macie ochotę tu na wschód słońca przyjechać z dronem, to proponuję być faktycznie tutaj rano, bo tu rano jest zimno o tej porze roku i tu nikogo nie będzie. Można sobie stanąć kawałek dalej z punktu widokowego i polatać, może nie powinienem tego mówić, ale nikt tu nie będzie zaglądał o tej porze, żeby was kontrolować. No i lotów też nie ma żadnych, bo loty się dopiero pół do 8 zaczęły. Dopiero realnie po 7, czyli godzinę ponad po wschodzie słońca, który następuje o 5:45. Dopiero o tej godzinie ktoś się tu pojawia, jakiś autobus o 7:30, pierwsze samoloty, helikopter. Także nikomu nie będziecie przeszkadzać i nikt nie będzie wam przeszkadzać. O tak bym to powiedział. Cuda przede mną, cuda za mną, po prostu cuda, cuda, cuda. Czy wy to widzicie? Czy widzicie te wspaniałe widoki? Po prostu jestem tu zupełnie sam. To jest właśnie Australia. Moi drodzy, to jest Australia. Straszyli tu po drodze jakąś drabiną, że jest... Ja mówię, Boże, jakaś via ferrata będzie, jak ja z kamerą tu wejdę. No ale nie jest tak źle ostatecznie. Z dużej drabinki mały deszcz. Można nawet się pokusić o wejście na drabinę z kamerą. Mamy takie oczko wodne. No i w środku ono jest podobno tutaj cały rok. Jest taka piaszczysta jakby plaża. No i jest ta wielka dziura w górze. O tak. Tak to wygląda. Jak oni tu robią te zdjęcia, które wyszły w folderach? Jakoś tak bardziej malowniczo wyglądało. A widzicie, bo to trzeba iPhone'em robić tu zdjęcia.
Bo iPhone ma szerszy obiektyw niż ja mam w aparacie w tej chwili. O, jak siebie zrobię, to też coś tam trochę widać, taki łuk. Faktycznie wygląda to jak sklepienie katedry trochę. No, nie jest to konkretna katedra gotycka, romańska czy barokowa, ale jest to zdecydowanie australijski styl czerwonoskalny. Wiem, że lubicie te suchary, także piszcie w komentarzach, zawsze mogę znaleźć więcej. Można też zobaczyć, czy jest jakieś fajne echo. Eo! 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 A więc tutaj teraz z katedry, z wąwozu katedry mówi do was Łukasz. Jeśli zastanawiacie się, skąd taki pogłos, to dlatego, że to studio dźwiękowe nie zostało przez australijski rząd dobrze wygłuszone. Będę składał reklamację u kierownika tego kraju, bo tu się nie da nagrać porządnego bloga. Nie da się nic nagrać. I jak będę miał mało odsłon, jak będzie poniżej 1 miliona, to już leci pozew. Już leci pozew do dyrektora Australii Zachodniej, leci pozew do wszystkich kierowników tutaj poszczególnych stanów, do prezydenta, premiera i króla. Nikomu nie odpuszczę. Ja się cały czas uczę. I wszystko będzie rozliczone, bo budowniczowie tej katedry stali tutaj, tam gdzie kiedyś stało ZOMO. O! Właśnie widzę, że zmierza tu już cała grupa z turbusu, więc się bardzo cieszę, że jeszcze udało mi się zobaczyć wąwóz samemu. Przy okazji nie wiem, czy wiecie, ale australijski rozwinął się jako pełnoprawny dialekt języka angielskiego już dosyć dawno i ma różne bardzo ciekawe cechy, slang i sposoby wyrażania się, które nie istnieją gdzie indziej. Mi się bardzo podobają te australijskie pozdrowienia, w ogóle one są ciekawe. Tak jak gdzieś tam w Wielkiej Brytanii nawet, czy w Stanach mówi się how are you albo how are you doing, how are you doing. To tutaj ewentualnie mówi się też how's it going. Oni tutaj postanowili połączyć te dwa i zrobią how you going, how you going, mate. To jest takie strasznie śmieszne, zawsze mnie to śmieszy, bo mam ochotę odpowiadać coś nie na temat, na przykład by car. No ale drugą sprawą jest jeszcze takie przywitanie, którego oni używają bardzo często, good day. Good day, czyli oni to wymawiają good day. I to jest bardzo praktyczne, ja to bardzo lubię, bo to można stosować po pierwsze cały dzień, po drugie to nie wymaga odpowiedzi, nie ma how are you. Niby how are you też nie jest faktycznym pytaniem, ale wypadałoby odpowiedzieć good, bad. Good day można stosować cały dzień. Nie wymaga on odpowiedzi tak jak how are you. Nie trzeba się zastanawiać, czy jest good afternoon, good evening, good morning. Po prostu mówisz good day, good day, good day. Czy jest północ, czy godzina 7 rano. Nie ma problemu, zawsze good day, good day. Good day, mate. Krótkie, praktyczne. Australijczycy zresztą lubią wszystko skracać. Tutaj nie uświadczycie takich długich, niepotrzebnych słów jak registration, barbecue czy avocado. To jest po prostu rego. Tu Łukasz z przyszłości. Okazuje się, że to się jednak wymawia rego. Kto by pomyślał? Barbie, avo. No i tyle. Tych skrótów jest bardzo dużo. To jest takie bardzo, bardzo nieformalne i bardzo, bardzo ciekawe. Tak jakby oszczędzali słowa i nie chciało im się za dużo wymawiać. Może dlatego, że tutaj większość roku jest gorąco i człowiekowi się nie chce. Słuchajcie, wracam na kemping, a tam pustki, wszyscy już pojechali. 9 rano, ja się zerwałem o 5:20. Wróciłem teraz po wszystkim, po tym całym zwiedzaniu, lataniu dronem i w ogóle, a wszyscy pojechali teraz zwiedzać. Wszystkie kampery zniknęły, tu było pełno, ja nie miałem gdzie zaparkować wczoraj wieczorem, jak przyjechałem o 19:00. Bo miejsca nie są przydzielane, tylko trzeba samemu sobie znaleźć. No i naprawdę
nie ma prawie nikogo, a wczoraj to po prostu ludzie stali z tak olbrzymimi kamperami, mieli telewizję, po prostu mieli 50-calowy telewizor, jeden facet miał i sobie oglądali i już nie mówię o liczbie sieci, które były tu Wi-Fi, Starlinki, oczywiście wszystko i wszystkie zamknięte na hasło. Oczywiście ta sieć Starlink, która jest w centrum turystycznym, tam gdzie korzystałem z internetu, to jest też Starlink, tak. Ona jest na szczęście otwarta. No także pusto jest pusto, ja się też zaraz będę zbierał. Tylko papugi zostały. Little Corellas, małe. No więc idę na ten szlak. To jest kilometr w jedną stronę, ale ponieważ jest tu wliczone wspinanie się po jakichś głazach, na których trzeba mieć 3 punkty styczności z głazem, jak ja sobie dam radę z tym aparatem, to według klasyfikacji australijskiej jest to 5. najtrudniejszy poziom trudności szlaku. Class 5. Nie wiem, Class 5, nie wiem czy robiliśmy z Christianem takie szlaki, chyba nie. Chyba 4 to była ten Mandu Mandu na wybrzeżu, to było najbardziej wymagające do tej pory. Głosy ptaków są kompletnie wariackie. Powiem wam, że ten szlak jest bardzo klimatyczny. Te palmy i te ptaki bardzo robią robotę tutaj. Naprawdę fajny klimat, bo te czerwone skały są takie dosyć odstraszające i ten upał, chociaż nie jest strasznie gorąco, bo jest zima jednak, ale no te palemki są zajebiste. Oni je nazywają mini palms, mini palmy. I tutaj jest jeszcze taki osobny szlak z nimi gdzieś, ale chyba już mam dosyć ich tutaj. No tutaj to już jest taki normalny kanion szczelinowy jak w USA. Trochę tu wąsko faktycznie. Więc jakieś tam światło coś tam przebija z góry. No nie wiem, może się trochę spóźniłem. Ale jakaś wielka rewelka to nie jest. To trochę rozczarowujące to miejsce. Nie jest tak wąskie jak w Stanach. Taka tam szczelina. O. Tyle w temacie. Plany się po raz kolejny zmieniły. Christianowi udało się w zasadzie 2 połówki dnia, wczoraj po południu i dzisiaj rano dojechać już to do mnie, dojechać w okolice Cananary. Miał opóźnienie na swoim locie z Cananary do Broome, 3 godziny na takim krótkim locie, to jest jakaś porażka. Ja lecę tą samą linią potem za parę dni z Darwin do Perth i jeszcze z przesiadką w Broome. Więc mam nadzieję, że nie będę miał opóźnienia, bo ja mam jeszcze parę rzeczy do załatwienia w Perth i byłoby kiepsko. W każdym razie Christian mimo opóźnienia wczoraj zrobił sporo kilometrów, prawie połowę tej 1100 kilometrowej trasy dzielącej Broome i Cananary.
odpoczął, rano wstał, no i dojechał tutaj w moje okolice i rano, czy nawet wczoraj wieczorem napisał mi, że może jednak on by zwiedził to Bungle Bungles. No okej, no miało być tak, że ja spotkam się już z nim w Kananarze i oddam samochód i jedziemy dalej kamperem, no ale skoro on chce to zwiedzić, no to można mu na 2 godziny jeszcze to umożliwić. Więc spotykamy się przy szosie, on tu zostawi kampera, ja go zabieram z powrotem moją piękną Toyotą, żeby sobie zobaczył parę widoków w Parku Narodowym Honolulu. No właśnie już zbliżam się do tej szosy, jadę trochę szybko z pośpiechem, żeby jeszcze jak najwięcej miał światła w parku. Staram się nie trafić na jakiś kamień, nie rozwalić sobie opony. Zawieszenie swoje ucierpi, ale no cóż, żaden samochód nie wjedzie na taki kamień jak samochód z wypożyczalni. No i dojechałem do szosy. Teraz się mam spotkać znowu z Christianem, z tym niemieckim nicponiem. Gdzie ten nasz kamper, bo widzę tu same kampery. Gdzie ten niemiecki barbarzyńca? No już dojechałem, kamper jest. Niemiec powiedział, że musi wziąć sobie buty, wodę i drona. Zakładam, że nie są to nieracjonalne postulaty, więc zdecydowałem się je spełnić. No i dobra, czekam teraz. Dlaczego to Polacy zawsze czekają na Niemców? Gdzie ten Niemiec? Co on tam robi? Pakuje się na Mount Everest? Już mamy tylko 2 godziny światła na miejscu. Ach, ci Niemcy. You have everything? So? Okay. So we're here again with Christian. I brought him here extra fast Uber from the highway. A good tip should be in order. And nobody's here. All seems almost. The light is completely different from the morning. It's also very nice. If you had a question for a ranger, I could start the drone. Yeah, They will be here in 5 minutes, I guess. definitely. That's very good service here. I see. I must have been very unlucky with that. I don't know. But it's true that fucking drone is so loud. And the problem with flying in restricted areas in the mountains is that it's usually very quiet. I told Christian about my issues, my differences with the ranger community in this park, about drones, but he's not bothered. It could take you some time to acquire GPS here, maybe. Oh shit. And the winner is 7 satellites. Christian Bultas.
We are requiring GPS signal. Not easy in this kind of environment. All right.